A w dzisiejszym materiale opowiem parę słów o tej wkrętarce, którą dostałem do testów. Jest to wkrętarka firmy Drill Pro. Przeprowadzę na tym kanale dzisiaj test tej wkrętarki. Pokażę parę jej właściwości i parę jej minusów. Zobaczymy, jak ona mniej więcej wypada. A na koniec tego materiału będziecie mogli sobie już wyrobić opinię, czy jesteście nią zainteresowani, czy nie. Jak to wypada na tle innych, oczywiście biorąc także pod uwagę jej cenę. Wkrętarkę otrzymujemy w takiej oto walizeczce, która na pewno ułatwi nam przemieszczanie się i przenoszenie tej oto wiertarki. W środku jest oczywiście instrukcja, manual, zapakowana wkrętarka oraz dwie baterie. Dwudziestowoltowe baterie o pojemności 1,5 Ah. Tak jak widzicie, nie jest to dużo, ale do takich prostych domowych prac jak najbardziej w zupełności wystarczy. Baterie posiadają wskaźnik naładowania, którym można sprawdzić sobie poziom naładowania baterii. Tak to wygląda. Oraz ostrzeżenia, napięcie i jaką mocą dysponują. Dodatkowo, jeżeli chcielibyśmy używać poręcznej rączki do podtrzymywania, można ją oczywiście przymocować do wkrętarki. No i sama wkrętarka, którą zaraz Wam pokażę, jak pracuje. Zważymy ją i zrobimy kilka testów. Sprawdzimy wagę tej wkrętarki, oczywiście bez baterii i z baterią. Odpalę wagę. Spróbujemy na razie z pustą wkrętarką bez baterii. Waga tego urządzenia, tak jak widać, 1390 gramów. Teraz sprawdzimy baterię. 335 gramów. Druga ma 340. No, 335. I teraz sprawdzimy wagę wkrętarki z baterią. 1,7 kg, troszkę ponad. Sprawdzimy oczywiście szerokość futerka, jakiej średnicy jesteśmy w stanie tutaj wiertło bądź inne urządzenie zamontować. Tak jak widzicie, środek zamocowany jest za pomocą śruby, tak jak standardowo w tych przypadkach się to odbywa. I mamy tutaj 13 mm. 13 mm możemy zamontować tutaj takiej średnicy wiertło. Sama wkrętarka ma także sprzęgło, które przydaje się oczywiście podczas dokręcania, na przykład ustawiając tutaj na śrubokręt. Sprzęgło działa dosyć dobrze. Jeżeli przełączymy oczywiście na wiertarkę, to nie zatrzymamy tego tak łatwo, a wręcz wykręca nam rękę. Tutaj mamy także informację, że możemy zamontować od 1,5 do 13 mm, tak jak widzicie. Posiadamy także funkcję młota udorowego, ale on nie nadaje się za bardzo do wiercenia w twardym materiale typu kafelki. Dodatkowo jest przełącznik prędkości obrotów, jest pierwszy bieg i drugi bieg. Na pierwszym biegu oczywiście obrotów mamy około 490. Nie zmierzę tego bez urządzenia, ale tak to wygląda. Na drugim biegu obrotów powinno być 1700. Kręci się zdecydowanie szybciej, aczkolwiek nie mam urządzenia do pomiaru dokładnego. Sprawdzimy jeszcze kamerą termowizyjną, czy bateria się grzeje podczas pracy urządzenia. Do przeprowadzenia testu obciążenia użyję takiej nawiertnicy i pójdę wywiercić coś w pniu drzewa. Oczywiście mam taki pieniek do rąbania drzewa, to nie będzie żywe drzewo. No i spróbuję obciążyć tą wkrętarkę i pod termowizją sprawdzić, jak zachowuje się chociażby bateria i ewentualnie reszta. Pokażę Wam, jak wygląda sytuacja z baterią oryginalną. Próbuję się tu podeprzeć troszkę.
Tak jak widzicie, wkręciłem tyle na oryginalnej baterii. Nie zgrzała się. Wiertarka też bez problemu trzyma. Jeżeli bateria jest naładowana, to nie ma żadnego problemu. Wytrzyma nawet ciężkie prace albo cięższe. Spróbuję oczywiście rozebrać tę baterię i pokazać Wam, jak wygląda w środku, tak żebyśmy mieli też świadomość, jakie ogniwa są tam w środku zamontowane. Stawiałem wyraźny opór przy otwarciu, czyli tak jakby tam jakaś sprężyna była, która cokolwiek odpycha. Zaraz zobaczymy. Jest oczywiście sprężyna. Wykonanie wewnątrz wygląda w ten sposób. No i spróbujemy rozkręcić to bardziej. Żeby dostać do ogniw, oczywiście nie trzeba rozkręcać tego bardziej. Tu mamy jakieś oznaczenia, aczkolwiek jeszcze nie jestem w stanie ich przeczytać. Dobra, widzę, że nie trzeba będzie rozbierać całego pakietu. Widać oznaczenia tam z tyłu. Nie wiem, czy będę w stanie Wam to pokazać. Są to ogniwa 1500 mAh. Spróbuję poświecić tutaj czymś mocniejszym. O, tak jak widzicie tam z tyłu są to ogniwa 1500 mAh. Pytanie, czy oczywiście mają taką pojemność. Zostawiam już w Waszej ocenie, jak myślicie. Nie są to jakieś strasznie lekkie ogniwa, więc wydaje mi się, że mogą mieć 1500 mAh. Aczkolwiek czas pokaże. Wpadłem na pomysł jeszcze, jak już mamy rozebraną tą baterię, żeby sprawdzić coś ciekawego i będziecie zaskoczeni lub nie, nie wiem, zobaczmy. 20V bateria, oczywiście tak jest napisane. Wydaje mi się, że to nie jest 20V bateria, a jest to bateria 18V, ponieważ po zmierzeniu mamy 19,6V. Bateria jest w pełni naładowana. Naciskając ten wskaźnik naładowania, tak jak widzicie, można sobie tutaj sprawdzić. Mamy tutaj 19,6V. No tak, ale dlatego, że pojedyncze ogniwa posiadają napięcie 3,9, czyli są do pełna naładowane. To nie jest, że tak powiem, znamionowe napięcie tych ogniw, tylko to jest napięcie pełnego naładowania. Więc summa summarów 20V to jest trochę nadwymiarowane według mnie. No i teraz, moi drodzy, najlepsza ciekawostka z tego wszystkiego. Spójrzcie, do tej wkrętarki pasuje bateria od tego producenta. Mamy taką baterię od producenta tego 5 Ah, a nie 1,5, jak tam ta oryginalna. No i się okazuje, że złącze pasuje idealnie. Trzyma się, nie wylatuje. Najważniejsze, że wkrętarka w zupełności normalnie pracuje. Więc jeżeli chcielibyście na przykład wykorzystywać ją jako dodatkowy sprzęt, to nawet nie musicie dokopywać baterii, słuchajcie. Podobnie jak ta bateria prawdopodobnie pasuje do wkrętarki Makity. Ja nie mam tutaj Makity, zostawiłem ją w pracy, ale na pewno zdążę to jeszcze przetestować. I oczywiście pokażę Wam na jakimś shorcie. Także jest możliwość używania tej baterii pod tą wkrętarkę. I myślę, że w sumie duet z tego i z tego zrobi naprawdę dobrą robotę. Oczywiście z dodatkową opcją wykorzystania tej oto baterii, którą zaraz złożę z powrotem. Sprawdzimy jeszcze jedną rzecz, czy ta oto bateria będzie ładować się w ładowarce od Makity. No nie ładuje się. Makita ma takie zabezpieczenie. Ładowarki niestety od Makity nie użyjemy, ale to nie zmienia faktu, że możemy używać baterii od Makity do wkrętarki Drillpro. Podsumowując, ta wkrętarka jak najbardziej nadaje się do prac domowych. Jeżeli chodzi o tą baterię, ona nie jest zbyt wytrzymała, ale możecie użyć takiej baterii, jeżeli posiadacie. Jeżeli nie, możecie nawet kupić taką baterię z ładowarką. Jak najbardziej działa i nie ma z tym problemu. Czy polecę tą wkrętarkę? Jak najbardziej do prostych zadań domowych, do wszystkiego, co potrzebujecie zrobić za tą cenę, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o pracę, na dłuższą metę sprawdzę to w pracy. Na dzień dzisiejszy, co mogę powiedzieć? Bez tej baterii w pracy na tych małych będzie ciężko. Pozdrawiam serdecznie, dawajcie łapkę w górę i do zobaczenia.